Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia nowego tutorialu, w którym pokazuję, w jaki sposób zrobić sobie bikini na szydełku. O bikini dostawałam pytania już chyba naprawdę kilka lat, od kilku sezonów. Za każdym razem, kiedy zaczyna się lato, pojawiają się pytania o bikini i w końcu nadszedł ten dzień. Znalazłam bardzo fajną włóczkę, która mi posłuży do wykonania tego bikini. To jest włóczka Palmera. Włóczka od marki Opus Natura. Bardzo fajny skład, idealny na lato. 50% bawełna, 50% lyocell. Lyocell to jest takie bardzo ciekawe włókno, to jest włókno celulozowe. W Polsce bardzo często nazywane tencelem albo sztucznym jedwabiem. I to jest włókno też naturalnego pochodzenia, właśnie na bazie celulozy. I z takiego połączenia zrobię to swoje bikini. Producent zaleca nam szydełko druty między 3 a 4 mm. Ja użyję szydełka 4 mm, ale będę szydełkowała dosyć ciasno, żeby, no wiadomo, żeby nie było jakichś prześwitów. 50 gramów mamy w motku, 110 metrów jeden moteczek ma. A tutaj zostawiam Wam dokładną informację, ile włóczki zużyłam. Szydełko 4 mm w dłoń i zaczynamy. Co musimy zrobić na początek? Na początek bardzo ważne jest, żeby zaplanować odpowiedni rozmiar miseczki. Jak widzicie, to nie jest płaski trójkąt, to jest taki jak trzeba kształt. Podłożyłam sobie tutaj wkładkę do bikini, żeby wszystko ładnie leżało i żeby wszystko ładnie się prezentowało. I co jest tutaj istotne? Ja nie będę Wam podawała, ile oczek łańcuszka macie zrobić, ponieważ to każda z Was musi sobie zaplanować sama. I teraz w delikatny i oględny sposób mówię, w jaki sposób planujemy sobie długość łańcuszka początkowego. Myślę, że Wy już tutaj widzicie, w jaki sposób sobie to zaplanować. Bierzemy centymetr krawiecki, przykładamy pod biustem i mierzymy sobie tę długość od dołu do centralnego punktu biustu. Tak? Każda z nas tutaj będzie miała inną długość. I my sobie tę długość musimy zaplanować, żeby nam jak najlepiej to bikini leżało. Ja zaczynam od 15 oczek łańcuszka. Ty możesz zacząć od 17, 20 albo 10, 12, obojętnie, jak tam Wam wyjdzie. Proponuję zrobić to w ten sposób, że robimy łańcuszek początkowy, tak jak ja za chwilę pokażę, i robimy nawrót łańcuszka półsłupkami. I wtedy to, co zyskamy, łańcuszek obrobiony w drugą stronę półsłupkami, właśnie sobie przykładamy do centymetra i porównujemy z tym, co nam wyszło z pomiarów. To jest bardzo ważne, bo my nie chcemy, żeby nam to wszystko jakoś beznadziejnie leżało, tylko żeby leżało jak najlepiej. Więc ja już wiem, że zaczynam od 15 oczek łańcuszka, natomiast ze względu na to, że każda z nas ma inny rozmiar, inny kształt biustu, to każdy mierzy sobie samodzielnie i oczywiście też każda z nas troszeczkę inaczej zaciąga oczka. Możemy użyć tego samego szydełka, każda z nas będzie miała inne naprężenie nici i w ogóle, więc zdecydowanie jeszcze raz podkreślam i zachęcam. Nie podaję Wam, ile oczek na rozmiar S, a ile na M, a ile na L albo na miseczki, tylko po prostu najlepiej będzie, jeżeli dopasujecie do siebie i wtedy wyjdzie Wam, na pewno Wam wyjdzie idealnie. Zatem zaczynamy. Zaczynam od wykonania 15 oczek łańcuszka i pętelkę początkową, tą, której jeszcze nie liczymy jako łańcuszek, również zostawiam luźną, nie zaciągam jej zbyt mocno, czyli składam sobie włóczkę na krzyż, tak żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Wkładam szydełko w tę pętelkę, pobieram, przeciągam i zostawiam tę pętelkę w ten sposób. Nie zaciągam jej jeszcze, bo tutaj będę robiła nawrót. Teraz 15 oczek łańcuszka początkowego. I ma być dokładnie 15 oczek, a teraz robimy dodatkowe oczko na nawrót, czyli nie odejmujemy od tej liczby początkowej, tylko robimy dodatkowe oczko na nawrót i wbijamy się teraz w drugie oczko, licząc od szydełka, robiąc pierwszy półsłupek tego rzędu. Pierwszy półsłupek, następne oczko, kolejny półsłupek, następne oczko, kolejny półsłupek i tak obrabiamy tymi półsłupkami cały łańcuszek. Ma być dokładnie 15
półsłupków, czyli tyle samo, ile planowa długość łańcuszka początkowego. Przedostatnie, to znaczy ostatnie oczko tego łańcuszka mam dokładnie 15 półsłupków i tak jak wspominałam na początku o kwestii obmierzania, delikatnie to sobie naciągamy i tę formę teraz dokładamy sobie do centymetra, tak jak zmierzyłyśmy i porównujemy. Jeżeli potrzeba, to przedłużamy albo skracamy, prujemy i przedłużamy albo skracamy, albo można teraz sobie to po prostu do siebie przyłożyć i sprawdzić, gdzie ta forma się kończy. Oczywiście delikatnie na początek naciągamy, nie zostawiamy takiego tego pokręconego fragmentu, tylko naciągamy. Ok, i teraz w pętelce początkowej robimy oczka na nawrót. Robimy dokładnie 3 półsłupki, z których pierwszy dobrze jest oznaczyć. Ja sobie tą pierwszą część robiłam bez oznaczania, natomiast teraz sobie tutaj mam znacznik, zlokalizuję sobie znacznik i będę zaznaczała. Zatem w tej pętelce początkowej uważamy, żeby nam się ona nie spruła, nie rozplątała. Robimy 3 półsłupki i na drugi z nich zakładamy znacznik na oczko. To jest przedostatni półsłupek. Zakładamy znacznik. Jesteśmy teraz po drugiej stronie łańcuszka, a ciągnąc tę końcówkę zamykamy sobie tutaj maksymalnie. Teraz pracujemy dokładnie po drugiej stronie półsłupków z poprzedniego rzędu. To jest ta część łańcuszka tutaj. One tak się układają jakby na krzyż te nitki. I również będziemy sobie w międzyczasie wplatać tę końcówkę. Teraz bardzo ważne jest to, że liczymy sobie, ile dokładnie tych półsłupków mamy, ponieważ znowu ma ich być dokładnie 15. Wbijamy się dokładnie po drugiej stronie półsłupków z poprzedniego rzędu. Zobaczcie, te nitki, one się tak na krzyż układają i pod ten krzyżyk, pod to połączenie takie nitek wbijamy się w oczko łańcuszka od drugiej jego strony i pracujemy półsłupkami na całej drodze. Troszeczkę wplatamy tą końcówkę, nie trzeba do samego końca, potem ją sobie przycinamy. Spotykamy się na końcu. Mamy 13, 14 i ostatni tu na końcu 15. Wszystko się zgadza. Te początkowe rzędy są takie najbardziej, może nie skomplikowane, ale najwolniej się je robi, bo trudno te oczka lokalizować. Później będzie tylko szybciej. Jeżeli nie zrobiłyście sobie w poprzednim rzędzie tutaj, kiedy było tylko jeden rządek półsłupków, nie zmierzyłyście, to koniecznie robimy to w tym momencie. Można właśnie, tak jak powiedziałam, przyłożyć sobie tutaj do dołu biustu i sprawdzić, czy ten znacznik wypada dokładnie w centralnym punkcie. Oczko łańcuszka, obracamy robótkę i teraz pracujemy po drugiej stronie, wbijając się pod całe oczka, czyli pod te literki V. Pomijamy, to jest oczko łańcuszka zrobione na obrót, pomijamy tylko to oczko, wbijamy się już pod to pierwsze i teraz pracujemy znowu półsłupkami aż do oczka ze znacznikiem. Czyli tym razem będzie 16 tych półsłupków, zanim dotrzemy do oczka ze znacznikiem, a w oczku ze znacznikiem ponownie zrobimy 3 półsłupki. Tutaj mamy już pierwsze z tych 3 oczek zaokrąglenia, czyli dokładnie teraz zrobiłam 16 półsłupków. W oczku ze znacznikiem robię 3 półsłupki, z których drugi ponownie oznaczam. Czyli pierwszy półsłupek, drugi półsłupek w tym samym oczku zakładamy znacznik i trzeci półsłupek w tym samym oczku
I teraz lecimy dalej półsłupkami do końca rzędu. I tych półsłupków ma być dokładnie tyle samo, co po drugiej stronie, czyli 16. Warto mimo wszystko teraz to również liczyć, ponieważ się trzeba przyzwyczaić do tej formy, żeby nie pominąć na przykład tutaj na końcu ostatniego oczka. Ostatnie 2 oczka. I ostatnie 2 oczka mi zostały, 15 i ostatnie oczko to jest 16, czyli wszystko się zgadza. Oczko łańcuszka obrót i znowu pracujemy półsłupkami po tej stronie od pierwszego oczka. Tym razem półsłupków na tej prostej drodze tutaj aż do znacznika będzie 17. W oczku ze znacznikiem robimy 3 półsłupki, z których pierwszy oznaczamy. Z których drugi, przepraszam, oznaczamy i po drugiej stronie również 17 tym razem, w moim przypadku oczywiście, półsłupków. I tak pracujemy, raz w jedną, raz w drugą stronę, raz w jedną, raz w drugą stronę. W ten sposób będzie nam się budował właśnie taki kształt. Tutaj mamy początkowy łańcuszek, tutaj mamy te poszerzenia i wszystko się właśnie tworzy w takim kształcie takiej bryły. Czyli to nie jest płaski trójkąt, tylko właśnie bryła, czyli dokładnie tak jak powinno być, żeby wszystko nam jak najlepiej pasowało. Robimy dużo więcej tych okrążeń, można sobie w międzyczasie oczywiście przymierzać, jeżeli robicie to dla siebie, ponieważ każda będzie lubiła też inną wielkość tej miseczki. Można zrobić bardziej zabudowaną, czyli większą tę miseczkę, można zrobić troszeczkę mniejszą. Ja tutaj też zrobię jeszcze kilka okrążeń w tej części. I kiedy będzie już więcej, to wtedy się spotkamy, pokażę Wam, jak to się wszystko wykańcza. Bardzo proste, prawda? Zakończyłam już robienie miseczki. Ja to sobie przymierzałam po prostu do siebie, natomiast co warto zrobić na końcu? Rozłożyć sobie w ten sposób i zmierzyć po prostu ten brzeg. I też można zmierzyć się pod biustem i zobaczyć, czy mniej więcej tyle jest. U mnie to jest 21 cm. Ja mam tutaj 24 rzędy dokładnie zrobione, bo sobie to też policzyłam. Można porównać też z jakimś strojem kąpielowym, można porównać z jakimś biustonoszem i sprawdzić, czy mniej więcej tak jakby długość fiszbiny, tak można sobie to w przybliżeniu zaplanować, czy długość fiszbiny, która by była, gdyby była tutaj, będzie mniej więcej taka. U mnie to jest 21 cm i teraz pokażę, w jaki sposób wykańczamy sobie tę miseczkę. Nie obcięłam jeszcze włóczki, zakończyłam w tym miejscu, robię oczko, 2 oczka łańcuszka, przepraszam, 2 oczka łańcuszka na początek. Obracam, tak jak zawsze i teraz będę robiła takie ażurowe wykończenie. Robię jeszcze jeden słupek w tym samym oczku, czyli wracam do tego samego oczka, w którym są 2 oczka łańcuszka i robię tutaj słupek, następnie oczko łańcuszka, pomijam jedno oczko i w następnym robię również słupek, oczko łańcuszka, pomijam jedno, w następnym słupek i w ten sposób stworzę sobie taki ażurowy brzeg. Robimy dalej tutaj na tej prostej drodze. Spotykamy się w narożniku, żeby tam dopasować dokładnie również te ażurowe wstawki. Teraz się zatrzymałam przy narożniku i bardzo ważna rzecz jest taka, że na samym narożniku, na najwyższym punkcie musimy mieć przestrzeń. Możecie tutaj mieć różny układ, w zależności od tego, jaka duża ta miseczka u Was jest, to zawsze, tu są te 3 półsłupki, ja już tutaj nie mam znacznika, tu są 3 półsłupki, to jest ten centralny. I musimy zrobić tak, żeby nad tym centralnym była przestrzeń. I dowolną konfigurację wtedy tych słupków i oczek łańcuszka robimy. Można w tym jednym oczku, jeżeli Wam wypadnie, że tu macie słupek i w tym macie zrobić słupek, to zróbcie taką sekwencję, że w tym najbardziej centralnym oczku zrobicie słupek na oczka łańcuszka, 2 na przykład, i słupek znowu w tym samym oczku. Rozumiemy się tak, żeby na wierzchołku była na pewno przestrzeń stworzona z oczek łańcuszka. U mnie wypada to w ten sposób. Mam słupek, oczko, słupek i tutaj robię słupek kolejny w pierwszym z tych 3 słupków narożnika. Więc jak zrobię tutaj teraz przestrzeń stworzoną z oczek łańcuszka, no to mam ją w najbardziej wysuniętym
brzegu. Żeby to ładnie zaokrąglić, robię tutaj albo 2, albo nawet 3 oczka łańcuszka, żeby przejść przez ten narożnik, żeby to nam się nie zwinęło z powodu tego, że łańcuszek będzie za krótki. Pomijam to centralne oczko, wbijam się w następne, robiąc słupek. I w ten sposób to u mnie wygląda. Tutaj będzie ładne miejsce do przyczepienia sznureczka. Oczko łańcuszka, pomijam słupek, oczko łańcuszka, pomijam słupek i tak robię do końca. Zbliżam się teraz do narożnika i pod spodem również będziemy robić taki ażur i przez ten, tu może pokażę, na tej części, która już jest zrobiona, robimy też taką wstawkę ażurową i pomiędzy tymi dziurkami będziemy przetykać sznureczek, którym będziemy wiązać bikini. Więc przechodzimy teraz płynnie z miseczki naokoło na tę przestrzeń pod miseczką, oczko łańcuszka i u mnie wypada ostatni słupek w narożniku i również musimy to teraz tak zaplanować, żeby ładnie nam się tutaj zakręciło, więc ja po zrobieniu słupka w narożniku robię 3 oczka łańcuszka i wracam słupkiem do tego samego oczka, dzięki czemu zobaczcie, tutaj mam ładną dziurkę do przetkania sznurka, a jestem już po drugiej stronie. Oczko łańcuszka i teraz musimy się tutaj przyjrzeć, jak wygląda cały ten kształt. Takie paseczki nam się tutaj układają i każdy z tych paseczków to jest jeden rząd półsłupków i musimy zrobić podobnie jak tutaj, analogicznie jak tutaj. Na jeden rząd półsłupków będzie przypadał słupek, na drugi będzie przypadało oczko łańcuszka, czyli teraz ja już tutaj zrobiłam oczko łańcuszka, rozszerzam sobie na ten rząd, tu mamy rząd półsłupków, już mam słupek zrobiony, na następny rząd półsłupków jest oczko łańcuszka, więc kolejny słupek robię na ten rządek. Jeżeli nie widzicie, gdzie tam te rządki dokładnie są, to jak spojrzycie na cały ten paseczek, to tutaj na środku jest taka dziurka i to jest dokładnie miejsce pomiędzy tymi dwoma rzędami i można właśnie w tym miejscu pamiętać, że zawsze robimy słupek tutaj, 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 a pomiędzy oczko łańcuszka właśnie. Oczko łańcuszka, pomijam jeden rząd, w tą dziurkę się wbijam. Słupek, oczko łańcuszka, pomijam, dziurka. I tak pracujemy do końca rzędu. Również tutaj pilnujemy, żeby w odpowiednim miejscu zrobić słupek. Tak naprawdę, jeżeli Wam się zrobi za dużo ten jeden słupek gdzieś tam, albo za duża przestrzeń, to po prostu rozwijamy sobie to i sprawdzamy, jak to wygląda. Jeżeli wygląda ok, to też się tam tym nie przejmujemy. Robimy na tej prostej drodze słupki przedzielone oczkami łańcuszka i spotykamy się tutaj na wykończeniu tego drugiego narożnika. Drugi narożnik przed nami. Musimy zrobić odbicie lustrzane tej części po drugiej stronie. Tutaj miałyśmy 2 oczka łańcuszka zrobione tylko na podniesienie robótki do góry i słupek, a tam pamiętamy, że w tamtym narożniku był słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek, więc ja teraz wbijam się w to samo oczko, tutaj w tę dziurkę, robię tutaj ostatni słupek, następnie 3 oczka łańcuszka i tutaj w oczko nad tym słupkiem robię oczko ścisłe i zamknięcie robótki. Następnie takie jakby dodatkowe oczko łańcuszka, obcinamy włóczkę, wyciągamy, zaciągamy i miseczka jest gotowa. Tak to wszystko się prezentuje, to się musi wszystko ładnie tutaj naprostować, wiadomo. I teraz przechodzimy do sznureczków. Zabieramy się za sznureczki. Najpierw robimy sznurek ten naokoło i do każdej miseczki robimy osobno. Tutaj do tej przestrzeni, o której wspomniałam, że jest ważna, żeby na pewno na narożniku była przestrzeń, przyszywamy sznureczek górny. Ja sobie składam włóczkę na krzyż, tak żeby końcówka do kłębka idąca była na górze. Zaczynam w ten sposób, robiąc taką pętelkę początkową, jakbym chciała zwykły łańcuszek bez przyszywania robić. I teraz wkładam szydełko w ten otworek i oczkiem ścisłym przyszywam sobie
tę pętelkę do tego miejsca. I teraz ja sobie zaplanowałam, że zrobię 100 oczek łańcuszka i od tego miejsca właśnie zaczynam je robić. Zrobiłam sznureczek, zrobiłam 100 oczek łańcuszka i teraz robimy nawrót. Ja już nie robię dodatkowego oczka łańcuszka na obrót, bo to jedno oczko nie przyjdzie. Wbijam się w drugie oczko licząc od szydełka i robię oczko ścisłe. Następne oczko, oczko ścisłe i tak obrabiam oczkami ścisłymi cały ten łańcuszek. Dzięki tym oczkom ścisłym sznureczki nie będą się rozciągać, no i będą delikatnie grubsze. Do samego końca, aż do tego miejsca oczkami ścisłymi obrabiamy łańcuszek. Łańcuszek obrobiony już prawie, robimy do samego końca. W ostatnim oczku również oczko ścisłe. I na koniec oczko ścisłe jeszcze raz w tej przestrzeni tutaj. I teraz robimy pętelkę, czyli dodatkowe takie jakby oczko łańcuszka, obcinamy, wyciągamy, zaciągamy ten sznureczek. I teraz mamy tutaj dwie końcówki do schowania. Zakładamy je najlepiej na igłę i można poprowadzić tutaj po tych słupkach od spodu, poprowadzić pod pętelkami słupków i tutaj wrobić, albo można igłą wbić się tutaj w środek, pod tymi pętelkami schować do góry. W każdym razie trzeba te sznureczki wszystkie pochować. Ja już mam drugą miseczkę również zrobioną. I co teraz? Jak mamy takie dwie miseczki już obrobione tymi ażurami i gotowe, to robimy jeszcze tylko osobny łańcuszek, obrobiony również oczkami ścisłymi, który będzie do przewleczenia pod miseczkami i do zawiązania. Więc zaczynamy pętelką początkową i robimy łańcuszek. Ten łańcuszek musi być na tyle długi, żeby był obwód plus dodatkowo taka długość na jakąś tam kokardkę, supeł, czy jak tam chcecie zawiązać. Więc zaczynamy, robimy łańcuszek. Za chwilę powiem, ile dokładnie oczek zrobiłam, a potem robimy nawrót i obrabiamy oczkami ścisłymi ten łańcuszek i kończymy w tym miejscu i sznureczek. Zrobiłam dokładnie 200 oczek łańcuszka. I tak jak poprzednio, przy poprzednim sznureczku wbijam się w drugie oczko od szydełka, oczko ścisłe, następne oczko, oczko ścisłe i tak oczkami ścisłymi obrabiam cały ten łańcuszek aż do samego końca i za chwilę się spotkamy, pokażę Wam, jak przewlec ten łańcuszek, jak zamocować go pod miseczkami. Kończymy obrabianie oczkami ścisłymi. Ostatnie oczko ścisłe. Ja sobie tutaj złapię oba te sznureczki przez pętelkę, obcinam, przeciągam, zaciągam mocno i porządnie i też zakładam na igłę i ładnie te końcówki wrobię wzdłuż. I teraz tak, jeżeli chodzi o miseczki, jeszcze tutaj końcówki mam niepochowane. Jeżeli chodzi o miseczki, mamy dwie opcje. Albo montujemy sobie teraz sznurek, ten dolny, bez łączenia miseczek, albo jeżeli chcemy, to tutaj ładnie to składamy i wzdłuż. Albo łapiemy tylko raz, bo wiecie, tak jak jest to trójkącikowe, że tak powiem, bikini, to te miseczki suną, że tak powiem, po sznurku. Natomiast jeżeli chcecie zebrać bardziej biust, to zszywamy sobie tutaj. I możemy złapać tylko raz, albo możemy sobie zszyć głębiej. Ja już to robię igłą, normalnie igłą nitką od spodu, tutaj wzdłuż tych łańcuszków. To już zależy od Was. Biorę sznureczek i przekładam go. Myślę, że co drugą dziurkę, to nie musi być w każdą dziurkę, co drugą dziurkę raz z jednej, raz z drugiej strony. Pomijam jedną, przekładam następną, potem sobie przesunę ten sznureczek i w ten sposób
łączę obie części i tak jak wspomniałam, to czy sobie tutaj zszyjecie na stałe te miseczki blisko siebie, czy zostawicie tak, żeby się one przesuwały swobodnie po sznurku, to już jest Wasza decyzja. Ja przetkam tutaj ten mój dolny sznurek przez całość, pochowam wszystkie końcówki i wtedy już zaproszę Was na podsumowanie. Gotowe, góra od bikini jest już gotowa. Ja przed chwilą ją sobie przymierzyłam, zrobiłam nawet kilka zdjęć na sobie i jestem absolutnie zakochana w tym efekcie. Wyszło super, wyszło idealnie. Jestem pewna, że z moimi wskazówkami, które podałam przede wszystkim na początku filmu, jak sobie zaplanować rozmiar, również wykonacie górę od bikini, która będzie idealnie leżała. Perfekcyjny pomysł, żeby zrobić coś fajnego na lato. Ja już teraz serdecznie Wam dziękuję za to wspólne dzierganie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że takie bikini zrobicie. Jeżeli macie ochotę dorobić do tego dół, to dajcie znać koniecznie w komentarzu. Być może w kolejnym filmiku pojawi się właśnie dół od bikini. A dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam do zobaczenia kilku zdjęć końcowych i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia.